Hańcza to najgłębsze polskie jezioro. Według różnych badań jego głębokość znajduje się gdzieś pomiędzy 105 a 113 metrem. Przez wielu nurków uważana za kultowe miejsce, w którym trzeba chociaż raz zanurkować. Ale czy takie głębokie jezioro nadaje się do nurkowania rekreacyjnego? Co można zobaczyć pod taflą wody na 5, 20 czy 100 metrach? O tym opowie Adam Słucki, który zakochał się w tym jeziorze od pierwszego zanurzenia. Podcast Spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Adam. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? No, ostatnio nurkowałem w zdecydowanie bardziej zimniejszym klimacie niż mamy w tym momencie w Polsce, na Spitsbergenie, czyli Arktyka, Morze Grenlandzkie. Bo cały czas się śmieję, że polski nurek to taki, co nurkuje w zimnych wodach. Wziąłeś sobie to, widzę, bardzo do serca. Tak, zdecydowanie, tym bardziej, że akurat w tamtym miejscu temperatura wody nie tylko spada do zera, ale również poniżej 0 stopni. No dokładnie, bo woda jest słona, więc może być ujemna, nie? Tak jest. Powiedz mi, czym się zajmujesz na co dzień? Nurkujesz rekreacyjnie, czy technicznie? Czy w ogóle może nie nurkujesz? Nie, no nurkuję. Jak się spotkaliśmy tutaj, to sam fakt tego spotkania świadczy o tym, że jednak nurkuję. Czym się zajmuję na co dzień? Zajmuję się na co dzień nurkowaniem. Prowadzę swoją szkołę nurkowania od kilkunastu lat. Jestem instruktorem również, a w wolnych chwilach dla przyjemności moją pasją dla odmiany jest nurkowanie. Nurkuję jak i szkole zarówno na poziomie rekreacyjnym, jak i technicznym, natomiast znowu wchodzimy w temat, od kiedy zaczyna się nurkowanie techniczne, a kończy nurkowanie rekreacyjne, no ale jeżeli będziemy się trzymać tej najprostszej definicji, to zdecydowanie i rekreacyjnie, i technicznie. W sumie nurkowanie techniczne może być rekreacyjne. Zdecydowanie. Wręcz ja uważam, że nurkowanie techniczne jest również rekreacją ruchową, jest również rekreacją, no tylko trochę inną formą, bardziej zaawansowaną może, ale również rekreacją. Dokładnie tak. Poznaliśmy się w przerwie pomiędzy dniami Baltic Techa. Tak jest. Siedzieliśmy sobie w knajpie. Jako jedni z dwóch nie piliśmy piwa. Tak jest. I temat wszedł, jak to się mówi, na tematy nurkowe. Zaczęliśmy rozmawiać sobie o hańczy. Ja trochę nieprzekonany do hańczy, bo tak sobie czytałem w internecie, czy jako początkujący nurek, to hańcza wydaje się takim właśnie jeziorem dla nurków tylko technicznych, bo jest głęboka i tam taki człowiek po wódę nie ma po co jechać. No i to jest właśnie temat tego odcinka. Czy przekonasz mnie do tego, że jednak hańcza jest fajna nie tylko dla nurków technicznych, dla rekreacyjnych, co tam możemy znaleźć, sobie w sumie o tym porozmawiamy. Tak, to jest w ogóle ciekawe to, co opowiadasz, że skoro jezioro definiujemy jako jezioro głębokie, to od razu definiujemy jego do nurkowań głębokich, technicznych, no i często, jak wspominałeś, jak rozmawialiśmy przed spotkaniem, strasznych, dla nurków tak naprawdę mega zaawansowanych. Nie wiem w ogóle skąd jest ten taki mit, bo to jest absolutnie nieprawda. Jezioro Hańcza oczywiście jest jeziorem głębokim, jest najgłębszym jeziorem w Polsce. W najgłębszym miejscu przekracza 100 metrów, ale to nie jest tak, że po pierwsze musimy tam spaść, po drugie ma dużo przepięknych miejsc do głębokości 20 metrów dla nurków rekreacyjnych. Ma znakomite miejsca do rozpoczęcia nauki z nurkowaniem, bardzo proste w wejściu, płaskie pod wodą, gdzie możemy zacząć przygodę z nurkowaniem, jakim możemy szkolić się również na poziomie bardziej zaawansowanych do pełnego trimiksu włącznie, bo możemy robić fajne, ciekawe nurkowania przekraczające 50 metrów, ale i również 70 metrów. Tak więc nie widzę powodu, by definiować Hańczy jako jeziora tylko dla nurków głębokich, a na pewno już jako jeziora trudnego, bo absolutnie nie. No wiesz, no, tak to w internecie, jak się coś poczyta, nie? Ale właśnie pytanie dlaczego, moje pytanie powstają te mity, dlatego, że jest zimna. Każde jezioro w Polsce jest zimne, dlatego, że jest głęboko. No każde jezioro, które przekracza 20 metrów w zasadzie jest głębsze. No woda jest ta sama, tak? Ja wręcz uważam, że Hańcza jest prostsza, ma bardzo ładną widoczność, nie ma wymagających zejść do wody. Naprawdę chyba pora to złamać, ten mit, że jest tylko dla nurków głębokich. No właśnie, to w takim razie co fajnego może zobaczyć taki nurek, nie wiem, rekreacyjny na Hańczy, a później co może zobaczyć nurek techniczny? Bo on może głębiej, prawda? Jasne. Pytanie też, co oczekuje nurek, że zobaczy i co jest atrakcyjne dla płetwonurka, bo jeżeli porównujemy do jakichkolwiek jezior czy miejsc w Polsce, no to może zobaczyć dużo więcej. Dlaczego? Bo może zobaczyć to samo, tylko przy lepszej widoczności. O, to już jest plus. To już jest plus, że jeżeli mówimy, zawsze definiujemy widoczność w polskich wodach, jak ktoś mnie pyta, a jaka jest wizura w tym tygodniu, to ja odpowiadam
średnia, ale i tak lepsza niż gdziekolwiek indziej w Polsce, tak? Więc i tak warte przyjechania. Może przesadzam, pewnie są kamieniołomy, gdzie bywa widoczność lepsza, natomiast Hańcza nie odbiega od nich za specjalnie i nawet przy złej widoczności to jest dobra widoczność. Jest fantastyczny litoral na niedużych głębokościach, tak więc do głębokości 10 metrach mnóstwo roślin, ryb, przy dobrej widoczności i fajnej temperaturze do obejrzenia. Natomiast przede wszystkim Hańcza również definiują formacje skalne. Przepiękne formacje skalne, ściany, kamienie, które tworzą fantastyczny podwodny krajobraz i można je zaobserwować już na głębokościach od 10 do 20 metrów, czyli jak widzisz dla osób zdecydowanie rekreacyjnie poruszających się pod wodą, ale również fantastyczne formacje i ściany są głębiej. Jest tak, to, co jak szukałem o Hańczy informacji, to pierwsze, co to się wrzuca, że w Hańczy trzeba zobaczyć dubanki. Tak, jak najbardziej. O dubankach to już w ogóle nie trzeba wspominać. Zaczęliśmy trochę od tego, co jest naturalne w tym jeziorze, bo dubanki się przyjęły oczywiście jako coś naturalnego, natomiast to są łodzie wydubane z jednego pnia drewna i rzeczywiście jest to klasyczne miejsce. Jest to pytanie, czy głęboko, czy płytko. Raczej głębiej niż płytko, to jest 40 metrów, ale przy dobrym wyszkoleniu już sznurek rekreacyjny jest w stanie spokojnie do nich dotrzeć i pooglądać. Leżą na 40 metrach, są 3 ułożone obok siebie, datowane najmłodsza od XVI wieku naszej ery, najmłodszej po najstarszą, która mówi nawet o 1000 lat przed naszą erą. Tak więc to są rozbieg duży i naprawdę wartość archeologiczna, historyczna bardzo, bardzo wielka. Warto obejrzenia. No to teraz tymi datami mnie naprawdę zszokowałeś. Tak, to jest prawda. Nie? Jakieś poręczówki prowadzą do nich? Nie. Znaczy droga na dubanki jest wytyczona i ułożona, natomiast nie ma poręczówek. W ogóle nad Hańczą nie spotkamy się z dużą ilością poręczówek prowadzących, do atrakcji podwodnych, dlatego że Hańcza sama w sobie nie ma wielu atrakcji sztucznych zatopionych. Wszystko, co jest do zobaczenia, jest w zasadzie stworzone przez naturę. No i po prostu trzeba umieć nawigować pod wodą bez dodatkowych sztucznych elementów. Hańcza jest w sumie dosyć dużym jeziorem. Więc teraz tak sobie zastanawiam, z której strony lepiej wejść do nurkowania, czy jest nieważne skąd wejdziesz, jest tak samo fajnie, czy są fajniejsze, ciekawsze miejsca, coś zobaczyć z jednego wejścia, z drugiego wejścia. Znaczy Hańcza, patrząc na obraz polskich w ogóle jezior i wielkość, to nie jest wielkim jeziorem. Jest głębokim jeziorem, natomiast nie jest wielkim jeziorem. Jest jeziorem również zamkniętym, tak więc nie ma praktycznie, jest do Hańczy wpływa Czarna Hańcza i wypływa Czarna Hańcza, natomiast jest to mały strumień, niemożliwy do przebycia żadną łodzią, czyli tak można powiedzieć, że jeziorem zamkniętym i oczywiście możemy sobie rozmawiać, czy ładniejszy jest wschodni, czy zachodni brzeg Hańczy do nurkowania, natomiast na pewno główne zejścia nurkowe są od strony wschodniej jeziora i w zasadzie to jest jedyne miejsce, z której powinniśmy nurkować, dlatego że Hańcza leży w parku krajobrazowym, jest rezerwatem przyrody i same jezioro jest pod ścisłą ochroną i generalnie tam nie wolno nurkować, nie wolno pływać, nawet nie wolno ognisk robić, nie wolno nic robić bez zgody parku, a dokładnie bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i niewiele o tym osób tak naprawdę wie, ale są 3 miejsca, znaczy jest fragment po wschodniej stronie Hańczy, który jest wyznaczone miejsca, w których wolno płetwonurkom wchodzić do wody, czyli wolno nurkować. No widzisz, to już mnie zaskoczyłeś, bo tego nigdzie nie wyczytałem. To zaskakuje, bo to o tym prawie nigdzie nie piszą, natomiast jak się przejdziesz sobie w koło jeziora, kiedyś będziesz nad jeziorem, zrobisz spacer, to jest mnóstwo tablic, zakaz pływania, zakaz łódź i zakaz również nurkowania jest wejścia do wody, natomiast to nie jest tak, że płetwonurkowie wchodzą nielegalnie, większość tych miejsc jest po prostu wyznaczona dla płetwonurków. Okej, czyli pilnujemy się znaków i w sumie nie zanieczyszczamy w takim razie tego jeziora. To już wiem, skąd taka wizura. Myślę, że między innymi, a poza tym Hańcza jest jeziorem typowo też polodowcowym, jest rynnowym, no jest też również jeziorem przepływowym, w związku z tym dość dobra widoczność utrzymuje się przez cały rok. Nie? No właśnie, a zimą jest ciekawsza wizura? W ogóle najładniejsza woda jest jesienią, co ciekawe. Taką późniejszą jesienią, przed zimą, zanim jeszcze, o ile nie zamarznie Hańcza. Natomiast tak, w okresie tym zimnej wody widoczność się zdecydowanie jeszcze się poprawia. Bo znowu mniej nurków. Tak, trochę mniej nurków, no i przede wszystkim też tych miksji, tych mieszania się wody nie ma. Nie?
A powiedz mi w takim razie dla nurka technicznego, bo tam mamy dłubanki do 40 metrów, no ale jeszcze mamy pozostałe 60 aż do tych 100. Czy tam coś ciekawego jest? Znaczy to tak naprawdę, jeżeli mówimy o nurkowaniu takim, że chcemy coś naprawdę zanurzyć się i obejrzeć, to w zakresie, mówimy o większych głębokołach, 50-80 są naprawdę bardzo ładne formacje skalne i ściany i bardzo fajne nurkowania można wykonywać. Jest to nurkowanie z celem, nie tylko nurkowanie dla cyfry. Natomiast realnie patrząc, nurkowanie przekraczające 80 metrów, głębsze niż 80, a już na pewno zaliczenie głębokości 100 metrów, to jest w zasadzie, jeśli chodzi o hańcze, zaliczenie cyfry dla cyfry. Ja nie mówię, że to nurkowanie jest złe, nie mówię, że ono nie jest ciekawe, ono jest zupełnie inne, natomiast w większości przypadków jest to nurkowanie dla cyfry. Dla zaliczenia najgłębszego polskiego jeziora, dla zejścia poniżej 100 metrów, no celów może być wiele. Rozumiem, że udało ci się. Oj, niejednokrotnie, tak. Być na dnie, tak. A powiedz mi, rozumiem, te formacje skalne to bez poważnego oświetlenia to nie widać. Nie? Zdecydowanie nie. Tak. Znaczy przy dobrej widoczności i ładnym świetle da się nurkować w hańczy bez problemu do 30 metrów. Są dni, że między 30 a 40 metrów pływamy bez światła. Jest taka szarówka, ale pływamy. Ma to swój niepowtarzalny klimat, ale da się. Widać. Natomiast to już jest szaro. Natomiast w zasadzie poniżej 40 metrów, chociażby dla własnego bezpieczeństwa, już na pewno, jeżeli chcemy podziwiać te formacje, no zależy zabrać światło. No to już zdefiniowałeś mi wizurę. Jeżeli do 30-40 metra bez światła, to już... Do 20 to w ogóle bez problemu za każdym razem. Po 20-30 w większości przypadków damy radę nurkować bez światła. Pomijając fakt, mówię, bezpieczeństwa i zabrania go dla komunikacji z partnerem. Są dni, że naprawdę na dłubankach wyłączamy światło, żeby popatrzeć na te magiczne łodzie z perspektywy światła naprawdę słonecznego, takiego szarego w tym momencie to wszystko jest, ale robi to wrażenie ogromne. No to mówię, przekonałeś już mnie tą wizurą w takim razie. No zapraszam, naprawdę. To jest dla każdego płetwonurka, który nurkuje w Polsce i nie był nad hańczą, to już wypada, żeby być nad hańczą. Nie? Właśnie tak słyszałem, ale nikt nie mówił, dlaczego wypada. No jest wiele powodów. Poza tym jest niesamowity klimat w ogóle jeziora na zewnątrz również. Nie? No ma to miejsce swój urok. Też czytałem w internecie, że tam sporo, nie wiem, raków jest jakiś do obejrzenia. Tak. W ogóle życia jest sporo. No to hańcza nie jest jeziorem, w którym znajdziemy milion ryb i gatunków. Nie nazwałbym tego naszą małą rafą koralową, natomiast rzeczywiście roślinność, szczupaki, okonie w dość dużych ilościach występuje, dość sporo miętusów, natomiast jeżeli mówimy o takim życiu, czego na pewno najwięcej zobaczymy, to jest raków. Nie? I są to głównie raki sygnałowe, nie są to niestety nasze raki polskie, są to raki napływowe, natomiast stały się już stałym elementem hańczy, jest tego setki, naprawdę nie można na nurkowaniu nie zobaczyć tych ilości raków. Jest to setki, to są jeden na drugim. No, serio. A w nocy hańcza? Zdecydowanie hańcza budzi się do życia w nocy, jeśli chodzi o życie nocne i jeżeli ktoś jest fanem nurkowania przy litoralu na niedużych głębokościach z większą ilością życia, no to jak najbardziej również nurkowanie nocne nad hańczą jest zachęcające. To, co jeszcze gdzieś wyczytałem w internecie, no to znowu wśród początkujących nurków, którzy, nie wiem, być może boją się hańczy, no bo jednak 100 metrów, tak? To nie jest tak jak, nie wiem, wapienniki tam 20 metrów, no głębiej ale nie pójdę, przecież nie każemy od razu spadać, bo w ogóle to jest nierealne z brzegu dojście na te 100 metrów. Nie? No właśnie, bo to nie jest tak, że przy brzegu pionowo 100 metrów. Nie, zdecydowanie nie, bo to jest rów w zasadzie, rów 100 metrów jest bliżej strony zachodniej, a i stamtąd to nie jest tak prosto dopłynąć do tej głębokości, a już na pewno nie pod wodą. Nie? Czyli trzeba się postarać, żeby... Bardzo. No właśnie, bo tak jak mi się mogło wydawać, że to jest polodowcowe, tak? Rynnowe jezioro, że to, nie wiem, pionowa skała. Są pionowe ściany, rzeczywiście pionowe skały, natomiast one nie prowadzą od razu do 100 metrów. Okay, i nie zaczynają się od razu przy linii brzegowej. Czyli spokojnie linia, raczej pierwsze wzejście to są jakieś spokojne zejście. Tak, znaczy hańcza charakteryzuje się dość stromym stokiem, natomiast są miejsca, gdzie łagodnie wchodzimy, jesteśmy w stanie się ubrać praktycznie w cały sprzęt, nawet w wodzie i spokojnie, powoli zanurzać się w zasadzie do jakiej chcemy głębokości, ale robić to przy delikatnym stoku. No to elegancko brzmi w takim takim razie. Super. Naprawdę. A powiedz mi, czy, nie wiem, no bo tak mówię, hańcza kojarzy się z tym niebezpiecznym jeziorem, raczej pewnie przez tą głębokość. A czy może zdarzyły tobie się jakieś niebezpieczne sytuacje na hańczy? Wiesz co, to jest pytanie, które zawsze lubię. Niebezpieczne sytuacje. Pytanie, co jest niebezpieczną sytuacją, po pierwsze rzecz. I po drugie, czy coś jak komuś się zdarzyło, to jest dla ciebie niebezpieczna sytuacja, czy tylko jak tobie coś się przytrafiło i pod wodą, i na powierzchni. Zdarzały mi się jakieś mniejsze bądź większe zdarzenia, ale wydaje mi się, że to jest też statystyka. Niejednokrotnie gdzieś zdarzało mi się
pomagać komuś na Hańczy, na parkingu, bo coś się wydarzyło. No i niejednokrotnie też pewnie miałem zdarzenie jakieś pod wodą, że musiałem czy pomóc swojemu partnerowi, czy kursantowi, czy nawet sobie. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia statystyki i ilości nurkowej. Natomiast wszystkie, jeżeli już o to pamiętamy, kończyły się szczęśliwie. Nie definiuję w swojej na razie nurkowym życiu żadnego wypadku groźnego, a już na pewno śmiertelnego i oby tak zostało. Nie? Czyli nie ma co się obawiać tak naprawdę. Nie, naprawdę. Powiedz mi, czy na Hańcze warto przyjechać na, nie wiem, na weekend, czy tak przyjechać sobie raz, zanurkować i to wystarczy, czy jednak warto tam spędzić więcej czasu? Zdecydowanie warto spędzić więcej czasu. Na pewno Hańcza daje dużo radości w weekend, ale skoro już rozmawialiśmy, że tam jest trochę kawałek, w zależności oczywiście z jakiego miejsca kraju jedziemy, no myślę, że ci w Suwałkach nie powiedzą, że tam jest daleko. Nawet ci w Warszawie. To naprawdę 3 godziny z kawałkiem drogi to na polskie standardy. Po niezłych drogach to naprawdę nie jest źle. Hańcza na pewno jest warta do zobaczenia przede wszystkim o każdej porze roku, ale czy weekend, czy dłużej, ja zdecydowanie jestem zwolennikiem tego, żeby przyjechać na dłużej, natomiast jeżeli nie mamy możliwości, to nawet weekend już daje taki obraz tego, co pięknych rzeczy, których możemy zobaczyć w jeziorze, natomiast ja gwarantuję, że jeżeli przyjedziemy na tydzień, myślę, że nawet do 2 tygodni, to jesteśmy inaczej, ja jestem w stanie pokazać codziennie coś nowego na Hańczy, robiąc nurkowanie dziennie. Przez 2 tygodnie, naprawdę. I no pewnie niektóre miejsca powtórzyć, ale bo są po prostu warte powtórzenia. To brzmi jak safari nad Hańczą. Naprawdę, dokładnie tak. Swego czasu pisałem o to, było z 10, może 11 lat temu taki artykuł duży do jednej z gazet nurkowych o Hańczy i sam nie mogłem uwierzyć, ile tych miejsc nurkowych wtedy już wynalazłem, a myślę, że do tego czasu to ewoluowało. Nie? No to naprawdę mnie zaskakuje, bo część takich nurkowisk to tam, nie wiem, 5 nurków i już nuda. Tak, nie. To tutaj zdecydowanie nie. Zdecydowanie tu nawet mamy same 3 główne nurkowiska, nie licząc tego, że można popłynąć też łodzią na nurkowanie, natomiast z tych 3 głównych nurkowisk, z których nurkujemy, to jest co najmniej kilkanaście miejsc, albo z różnych perspektywy je obejrzenia. A jeszcze różne pory dnia. Tak jeszcze różne pory dnia, no już o porach roku nie mówiąc, ale to już był dłuższy plan. Nie? To faktycznie można tam zamieszkać. Tak, dokładnie. No ja nurkuję z 25 lat nad Hańczę, no ale powiedzmy jestem, brzydko powiem, zboczony na tym punkcie, to pewnie inaczej nie jestem najlepszym przykładem, natomiast to są ludzie, którzy od 20 lat przyjeżdżają i się ciągle im jezioro nie znudziło. Nie? Tak więc naprawdę ma swój niepowtarzalny urok, nurkowy zwłaszcza. No to brzmi faktycznie, skoro jest czyste, nie zanieczyszczone, tak bardzo takie naturalne. A powiedz mi, czy w weekendy mimo wszystko tam nie ma, nie wiem, za dużo tych nurków, czy to jest na tyle dużo jest tych miejsc, tych 3 miejsca nurkowe, że oni jakoś się rozbiegają i nie ma tłoku? Rozbiegają, natomiast nie ma co ukrywać, że zwłaszcza w sezonie letnim czy przy dłuższych weekendach, w weekend jest tych płetwonurków znacznie więcej, ale to nie jest tak, że komuś miejsca zabraknie nurkowego. Nie zdarzyła się taka sytuacja. Rzeczywiście to się rozkłada trochę po całym jeziorze. No i też kwestia tego, bo oczywiście będzie gorsza widoczność, wiadomo z jakich przyczyn, jak jest więcej płetwonurków, natomiast kwestia tego umiejętności właśnie wiedzieć, gdzie popłynąć, żeby ta widoczność była lepsza, a też nie stracić na atrakcyjności jeziora. No też zazwyczaj przy tych większych ilościach, no to są jednak osoby, co przyjeżdżają, co się uczą i one też mają swoje jakieś jedno miejsce, z którego gdzieś tam startują i tam rzeczywiście wtedy pewnie tego miejsca należy bardziej unikać. Gdybym miał powiedzmy pierwszy raz zanurkować na Hańczy, co byś polecił? Jesień, lato, poranek, noc, taki the best of. The best of to chyba inaczej. To ja nie umiem powiedzieć, co jest najlepsze, bo znam tylu ludzi i każdy ma swoją ulubioną porę roku i ulubiony czas w ciągu dnia. Jakbym ja miał wybierać, to jest to na pewno wcześniejsza jesień, jesień, późne lato i raczej rano. Im wcześniej, tym lepiej. Poranek, tak. Przed wschodem słońca? Może nie przed wschodem słońca, ale zaraz tuż po, jak jeszcze też przez zjazdem tłumów na parkingi. Nie? Kiedy to jezioro jest naprawdę stoi, jest takie puste, spokojne, i już tam właśnie końcówka lata to jest miejsce, gdzie zaczyna się tego robić luźniej nad jeziorem, albo taka mówię wcześniejsza jesień, trochę chłodniej. Zdecydowanie chyba moja ulubiona pora. No to chyba już wrzucam sobie właśnie w kalendarz, kiedy w takim razie. Natomiast warto każdej naprawdę przyjechać. Jeżeli mamy wybór, zastanawiać się między wyborem jesień albo w ogóle, no to wybrałbym jesień, ale mamy się zastanawiać lato albo w ogóle, no to też wybrałbym lato. Nie? A powiedz mi właśnie zimą udaje jej się zakuć lodem, czy raczej właśnie nie? Kiedyś, pewnie jak wszystko w Polsce, kiedyś nie było zimy, kiedy Hańcza nie stała, natomiast teraz no już jak Hańcza jest skuta lodem, to już jest święto
W sensie zupełnie jest odwrotnie. Czekamy na ten lód bardzo często z upragnieniem i rzeczywiście w tym roku się nie udało. 2 lata temu chyba też się nie udało, z tego co wiem, a 3 lata temu była bardzo gruby lód. Tak więc zazwyczaj jak już hańczę skuje, to skuje ją dość mocno i długo trzyma. Też są przepiękne te nurkowania lodowe. Naprawdę przepiękny jest ten klimat w ogóle przecudowny wokół zimą. Natomiast zazwyczaj raczej się ostatnio na ten lód nie nastawiamy. No tak jakoś jest, nie? Tak to jak Od 2 lat próbuję zrobić. Tak, dokładnie. Już ja też mam osoby, którzy czekają na lód nad hańczą od właśnie 2 lat. Ja się śmieję, że niedługo będziemy folię bąbelkową rozkładać na wodzie. Albo ten styropian, nie? Styropian, a to już grubszy jest. Tak. Gorzej po nim się chodzi. Zdecydowanie. Właśnie zimą żyjątka są? Ryby pływają, czy raczej śnią gdzieś w stolni pochowane? Są. Myślę, że widać, że ta hańcza w okresie zimowym jest bardziej uśpiona, natomiast dalej to wszystko może jest bardziej rzeczywiście śnięte i spokojne, natomiast wszystko możemy spotkać praktycznie o każdej porze roku. To jeszcze takie pytanko natury pewnie technicznej. Jak już pojedzie się na tą hańczę, nie wiem, na tydzień, 2, to są jakieś bazy nurkowe, gdzie można spokojnie nabić butle i tak dalej. Tak, bez problemu. Są bazy nurkowe. Zapraszam do siebie chociażby jak najbardziej do hańcza, tak. Natomiast są i agroturystyki, gdzie nabijemy butle. Oczywiście hańcza to nie jest duże miasto, gdzie pojedziemy od miejsca i dostaniemy nocleg. Znaczy bez problemu dostaniemy, natomiast najlepiej jest zdecydowanie wcześniej się umówić, nie? Żeby wszyscy byli na to przygotowani. Zwłaszcza poza sezonem. Nie? Znaczy w sezonie tym bardziej, bo często są zajęte te miejsca. No jasne, a poza sezonem być może nie działają. Albo być może dokładnie. Dlatego warto, ale absolutnie tak. Nie? Dobrze, super. Podoba mi się. Przekonałeś mnie co do hańczy. Mam nadzieję, że też przekonaliśmy słuchaczy i odczarowaliśmy trochę, że to nie jest trudne jezioro. Nie, naprawdę. Od razu 100 metrów. Nie, hańcza jest głębokim jeziorem, trzeba przyznać. Daje możliwości głębokiego nurkowania, co jest bardzo fajne, bo możemy zanurkować chociażby, nie wiem, 40 metrów, nie używając liny, nie odpływać. W 6 minucie jesteśmy na 40 metrów, idąc po stoku. To naprawdę jest bardzo fajne i wbrew pozorom bezpieczniejsze niż się pchać 15-20 minut płynąc na 40 metrów po stoku. Nie? Tylko po prostu ten mit wynika chyba z samej głębokości jeziora i niebezpieczeństwa, natomiast jezioro naprawdę bardzo bezpieczne i przyjemne. Dla każdego. Też w takim razie, jak dobrze rozumiem, bardzo fajne do wszelkiego rodzaju ćwiczeń, trenowania i kursów. Tak, aczkolwiek zawsze na ten temat uczulam, zwłaszcza na kursów o szkoleniu podstawowym mówimy, żeby trzymać się ustalonych miejsc, bo jednak wiemy, że z pływalnością bywa różnie, zwłaszcza na początkowym etapie, a jest to rezerwat przyrody, ma unikatowe flory i faunę, no i po prostu bardzo, zwłaszcza uczulam też instruktorów szkolących swoich kursantów, żeby pilnować, żeby to po prostu nie było poniszczone, żebyśmy cały czas mogli się tym cieszyć, bo daje możliwości wygodnego szkolenia jezioro, natomiast fajnie by było go przez to dzięki temu nie poniszczyć. Tak, nie zepsuć sobie takiego miejsca. Dokładnie. No to co, mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś na hańczy w takim razie. No ja zapraszam serdecznie. Dzięki, mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.